Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj przedstawię wam moje top 10 faktów na temat płci Mangle, które mogliście wiedzieć lub może wam umknęły, lub może będę narzekał właśnie na wasze własne komentarze. Zapraszam do oglądania. Miejsce 10. Pod moimi filmikami dotyczącymi Mangle bardzo często pojawiają się argumenty używające fanowskich artów i fanowskich shipów. Dowiadywałem się, że Mangle jest dziewczyną, ponieważ jej oryginalny wygląd posiadał serduszko na piersi, ponieważ Mangle jest dziewczyną Foxiego itd., itd. Nic z tego nie jest oficjalną informacją, to po prostu rzeczy zmyślone przez fandom. Miejsce 9. Jako że jestem Polakiem, bardzo dużo rzeczy czytam tak jak widzę i Mangle często czytam jako Mangle. Z tego powodu pod filmikami na temat płci Mangle regularnie dostaję dużo komentarzy, że powinienem mówić Mangle, a nie Mangle. Dużo rzeczy czytam tak jak mi się podoba, na przykład często mówię Puppet, Dawko, Eleanor, Utah, Sequel, Prequel, Loading, AI. Choć staram się mówić Mangle, to Mangle i tak na zawsze pozostanie częścią tego kanału. Miejsce 8. W starych dobrych czasach płeć Mangle była największą i najbardziej znienawidzoną teorią w fandomie. Obecnie, od kiedy mamy 83 vs 87, Mike Trap vs Will Trap, Michael vs Wilhelm, Mike Victim, Golden Fifth, Golden Victim Fifth, nikogo już nie obchodzi płeć Mangle. A przynajmniej nie jest taką dużą debatą. Jak ktoś na jakimś czasie mówi o płci Mangle, ludzie go zwykle ignorują. Miejsce 7. Filmów na temat płci Mangle zrobiłem dosyć sporo. Pierwszy 20 lutego 2015, drugi 22 lipca 2015, trzeci 1 czerwca 2016, a ostatni 4 na Prima Aprilis 2017, dzisiejszy 5 Prima Aprilis 2020. Nie było na kanale nic większego o płci Mangle dokładnie od 3 lat obecnie. Każdy następny film miał też coraz większe ratio lajków do dislike'ów, co mnie nie zadowala, bo znaczy to tyle, że każdy następny był łagodniejszy niż poprzedni, mniej kontrowersyjny. Miejsce 6. Spytany o płeć Mangle, Scott pewnego dnia ugiął się i odpowiedział na pytanie, czy Mangle jest dziewczyną czy chłopakiem. Scott odpowiedział tak. Morał z tej historii jest taki, że płeć Mangle jest żartem. Nigdy nie poznamy prawdy. Scott podaje nam kłócące się ze sobą informacje, ale nie wprowadza nam niczego bezpośredniego. Nigdy. Miejsce 5. Spring Bonnie bardzo chętnie zajęłaby miejsce Mangle w całej tej debacie, bo FNAF World dał nam taką bardziej damską wersję tej postaci, a razem z tym loading screena, który nam mówił, kogo to obchodzi w kontekście jego płci. W tym miejscu najwięcej sensu ma facet, bo bądź co bądź William Afton znany był z tego, że używał Spring Bonniego, a więc podkładał mu głos, a wiemy, że Afton nie ma zbyt damskiego głosu. Miejsce 4. Sister Location dało nam Phantom Foxiego, który jest inną wersją Mangle, ale także według mnie oryginalną wersją Mangle. Najpierw był Phantom Foxy, a na jego bazie powstał Mangle. No i Phantom Foxy też dołącza się do debat na temat płci. W Sister Location animatronik nie ma zupełnie głosu, co jest kontynuacją żartu na temat tego, że nigdy się nie dowiemy, jaką płeć ma Mangle, a w Ultimate Custom Night dostał mocny, męski głos, co tam doprowadziło do paru teorii, w tym jednej, że Phantom Foxy to wciąż dziewczyna, ale animatronik ma modulator głosu i Ultimate Custom Night jeszcze nic nie znaczy. Miejsce 3. W temacie samego Phantom Foxiego Scott wyraźnie chciał nagrzebać nam w głowach, bo to Phantom Freddy miał mieć oryginalnie różową kolorystykę, podczas gdy Phantom Foxy miał być bardziej fioletowy. Scott odwrócił te kolory dopiero w ostatniej chwili, kiedy modele były już skończone. Miejsce 2. Teoriom na temat płci Mangle brakuje wiele do bycia moimi najbardziej oglądanymi filmikami na kanale. Film z Phantom Foxy miał szaleniec ponad 120 000 wyświetleń, ale jest na 10. miejscu, rządzi Pop Ghost. Ale jednak to film, który ma najwięcej komentarzy na całym moim kanale. Tematyka płci Mangle jest tak ważna dla ludzi, że cały czas wracają do tych filmików i naprawdę mnie osobiście to dobija. Każdy komentarz podaje też zupełnie te same argumenty, które już wcześniej zdążyłem omówić na filmiku. Dostaję też masę agresywnych komentarzy, że Mangle nie jest klaunem. Otóż jest. Wyjaśniam to na każdym odcinku, a ludzie zachowują się, jakbym używał słowa clown jako wulgaryzm czy coś takiego. To jest clown. Cały Sister Location jest stylizowany na klaunach. Miejsce 1. Kiedy Scott dał nam FNAF 2, dał nam Mangle, klonową, białą wersję Foxiego, wyraźnie posiadającą damskie akcenty, ale jednak nie do końca wszystko się zgadzało. Fungi dosłownie nazywa postać facetem, jak je przyjrzeć ma też elementy, które są raczej domyślne dla męskich postaci w zestawie. No oczywiście jest na to milion interpretacji, że Scott się pomylił, że kokardka więc obalone, że wyraźnie widać, że to dziewczyna, ale jednak zwróćmy sobie uwagę dzisiaj na nowy, nigdy wcześniej nieużywany argument w temacie tego, że Mangle to facet. Ten argument to Scott Kafton.
Scott jest bardzo dobrze znany z bait and switcha, z chilnych twistów, których mocno sugeruje wersję A, ale nagle okazuje się, że wersja A nie jest prawdziwa, wersja B wyskakuje znikąd i to ona jest prawdziwa. Najbardziej popularne dwa takie twisty to FNAF 2, który wydawał się być sequelem, czy FNAF 4, który wydawało się być 1987 rokiem. Mam też takie rzeczy jak dwie różne sypialnie we FNAF 4, Ultimate Custom Night obecnie przekonuje mnie, że to czyściec Majka, chociaż wydaje się w początku oczywiste, że to po prostu piekło Williama. Sytuacja Mangle bardzo mocno pasuje do Scottowych bajtów. Dostajemy coś, co wydaje się oczywistą informacją, ale dostajemy drobne podpowiedzi w przeciwną stronę. I nagle okazuje się, że ta oczywista informacja nie ma żadnego podłoża, żadnej bazy. Cokolwiek by nie było i cokolwiek was nie przekonuje, czy nawet jeżeli ja poszedłbym w stronę Mangle dziewczyny, to wciąż fakt jest taki, że Mangle facet to jest coś, co Scott z czystym sumieniem na pewno byłby w stanie zrobić to mocno w jego stylu. Honorable mention, bo wiem, że ludzie mi będą to wytykać, jeżeli o tym nie wspomnę. W Ultimate Custom Nightie w Special Delivery dostajemy głos Mangle w końcu, ale to nie jest po prostu damski głos, to są dwa głosy, damski i męski. Jest to wyraźna kontynuacja żartu, można też zgadywać, że jedna głowa ma jeden głos, drugi ma drugi głos, ale też to dalej nam niczego nie wyjaśnia. Dwa głosy dwóch endoszkieletowych głów nie wyjaśniają nam tego, jaka jest rzeczywista płeć samego animatronika, samej Mangle, samego Funtime Foxiego. Mangle nie zawsze miała dwa głosy. Fungi na pewno nie mówi facet na jedną z głów po prostu. Głos Mangle w Ultimate Custom Nightie niczego nam nie rozwiązuje, tylko po prostu kontynuuje żart. I to by było na tyle, więc mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakie top 10 chcielibyście zobaczyć następnym razem, a ja go nigdy nie zrobię, nigdy nie planuję więcej robić tego typu formatu. Na następny Prima Aprilis będę musiał rypnąć coś zupełnie innego, aniżeli rocznicowe top 10, to byłoby nieambitne z mojej strony. Ale co jak chcę, dziękuję wam za oglądanie, napiszcie mi w komentarzu, że się mylę, bo nie zwróciłem uwagi na to, że muszka Mangle to tak naprawdę kokardka i zobaczymy się w następnym odcinku.